Witam Was serdecznie. Dzisiaj przygotowuję mięso na kiełbasę. Tutaj mam 12 kg mięsa. Jedynie mam szynkę i karkówkę i trochę słoniny. Dlaczego 12 kg? Bo 12 kg mieści mi się w tym moim mieszadle elektrycznym. Zatem, co ja tu mam zrobione? Mam podzielone mięso tłuste i słoninę. Drugie mam półtłuste i chude. I to mięso tłuste to mielę na drobnej siatce, takiej 6, maksymalnie 8 mm. To mięso półtłuste na takiej siatce około 10-12 mm. No i mięso chude na takim dużym szarpaku. Mam 2 kg słoniny, jak wspominałem, a to dlatego, że razem z tym tłuszczem, który jest w mięsie, to będzie stanowiło jakieś 20% tłuszczu w całej kiełbasie. Niektórzy robią kiełbasy bardziej tłuste, jakieś 30%, ale ja nie lubię tak tłustej. Do tych 12 kg dodaję następujące przyprawy. Oczywiście jak to robi kilogram, no to sobie można podzielić przez 12 i to tak działa. Mam tutaj 200 g soli peklującej, około 17 g na kilogram. Jeszcze raz przypomnę, jeżeli używacie sól peklującą amerykańską, to trzeba ją rozrobić w stosunku 9:1 z solą kuchenną, bo sól amerykańska ma bardzo dużo azotanów, ponad 6%, a to jest dużo za dużo. To trzeba dać, jak mówię, rozrobić 100 g tej soli amerykańskiej i 900 g soli kuchennej. Jak ktoś ma sól taką typową polską, to nie ma problemu. Co dalej? Do tego dodaję 6 łyżeczek pieprzu, 4 do 5 łyżeczek sproszkowanego czosnku, około 6 łyżeczek nasion gorczycy, 6 łyżeczek kolendry mielonej, 4 łyżeczki suszonej cebuli w proszku i dodaję 120 g mleka w proszku, około 10 g na kilogram. Mleko, wiem, że to może brzmi dziwnie, ale mleko daje kiełbasie nie tylko smak fajny, ale dodaje jej takiej sprężystości. Ona jest ciekawsza w formie. Cukru dodaję jakieś 45 g. Jałowca około 50 ziaren. Trochę papryki, jak to lubi. No i majeranku 5 do 6 czubatych łyżek. No i oczywiście będziemy potrzebowali jakiś litr i 200 ml, 1,2 litra zimnej wody, bardzo zimnej wody. Także ja to wszystko w tej chwili będę mielił. Także zatrzymam też film, bo to jest też nudna robota. I jak to wszystko zmielę, to zaczniemy przygotowywać mięsko w mieszadle. Ok, mięsko już jest zmielone. Oczywiście sprzęt dobry pomaga w robocie, bo maszynką ręczną to człowiek za bardzo upieprzył. Także wsypujemy do zbiornika mięsko. Ja to wsypuję mięso, wkładam warstwami. Trochę mięsa, trochę przypraw, trochę mięsa, trochę przypraw. Żeby te przyprawy przypadkiem gdzieś się w jednym miejscu nie zaakumulowały i
Czasami jest tak, że dobrze się nie rozmiesza. Gdzieś tam zostaje grudka tych przypraw i to nieciekawie wygląda. Także wolę to robić warstwami, a później mieszam. Także najpierw wkładam jedno mięsko. Teraz trochę przypraw. Teraz druga warstwa mięsa. I prawie gotowe. Teraz trzeba to wsadzić do mieszadełka, zamieszać z dobrze zimną wodą, bo zimna woda powoduje, że mięso robi się bardziej kleiste, a później jest taka kiełbasa bardziej sprężysta. O, i gotowe. To mieszadło to używam, to uniwersalne, bo używam też jak robię ciasto na chleb. Także ma podwójne zadanie. Na mieszanie mięsa też się bardzo dobrze nadaje. Oczywiście na wolnych obrotach. Lekko trochę zamieszamy, żeby się wymieszało typy mięsa trochę z tą przyprawami. No i powoli dolewamy bardzo zimnej wody. Na 12 kg 1200, około 100 ml na kilogram mięsa.
No i tak to mieszamy, aż się to wszystko dobrze wymiesza. I masa ta mięsna zrobi się taka sprężysta, ładna. Ale to zajmuje pomiędzy 5 a 10 minut. Także w tej chwili to wyłączę i za chwilę się znowu zobaczymy. Mięsko już ślicznie wyrobione, czyściutkie, pachnące, sprężyste. Teraz je przykrywamy i wkładamy do lodówki na 24 godziny. A jutro będziemy formować kiełbaskę we flakach i do wędzarni. Także na dziś to wszystko. Zobaczymy się jutro przy formowaniu kiełbasek i przy wędzeniu. Witam Was dzisiaj bardzo. Wreszcie dzisiaj robimy kiełbaskę. Straszyli deszczem, myślałem, że będzie padać, ale jest słonecznie. Później może sobie padać, ale dobrze, że miałem szansę rozpalić palenisko. Także bierzemy się do roboty. Mięsko już nadziałem tutaj do nadziewarki. Sznurki mam poucinane, opaski i troszeczkę oliwą trzeba nasmarować nadziewarkę, żeby flak ładnie wszedł. Flaków nie używam naturalnych. Mam, znaczy naturalne, też są naturalne, tylko że nie są świńskie. To jest flak kolagenowy i jadalny. Bardzo prosty w użyciu, suchy, nie trzeba moczyć, nie trzeba odsalać. Idealny w rozmiarze i łatwy do roboty, a też dobry jest do wędzenia. Także nakładamy to na nadziewarkę. W nadziewarce mam około 7 kg mięsa. Ja nie wiążę mięsa, kiełbasy tak tradycyjnie, a zaraz Wam pokażę, jak ja to robię i wytłumaczę dlaczego. Nadziewarkę trzeba dobrze napakować mięsem, tak żeby nie było powietrza. W związku z tym, że w tej pierwszej części nadziewarki zawsze jest trochę powietrza, to trzeba to lekko nakuć albo szpilką, albo wykałaczką, jak w moim przypadku, żeby to powietrze podczas nadziewania uciekło. Ok. No i nadziewamy. Tutaj mam taki znaczek na stole, po to, żeby wszystkie kiełbaski miały mniej więcej taki sam rozmiar. No i idziemy. A w tym czasie sobie słuchajcie improwizacji na mojej gitarze elektrycznej z podkładem, który ściągnąłem ze Spotify. Nadziewamy niezbyt pełno, żeby ta kiełbaska później nam nie pękła. Co ja tu robię? Troszeczkę zwijam. I blokuję sznurkiem. I robię taki mały mostek. A to dlatego, że później ta kiełbasa mi ładnie wisi na kiju i to tylko po to robię. Oczywiście fachowcy od kiełbasy będą mówili, że to jest powoli, ale jak ja mówiłem, mi się nigdy nie spieszy.
Ja wolę wygodę, a tak ona ładnie na kiju wisi i ładnie się wędzi. No, także idziemy dalej. Tutaj te końcówki to zapinam takimi paskami plastikowymi, bo one lepiej trzymają. Jak robiłem sznurkami, to czasami niestety mi się sznurek zsunął i mięso wypadło. A tymi paskami to dużo lepiej trzyma. No, już jedno pętko jest, idzie na patyk. O proszę, kiełbaski już gotowe. Jak widzicie, to co mówiłem, że takie wiązanie z takim mostkiem, to po prostu jest po to, żeby one ładniej sobie na tych kijach wisiały. Także teraz taką kiełbasę trzeba by wstawić do suchego, chłodnego, przewiewnego miejsca. Ale jak ja wam mówiłem, tu w tym klimacie takie miejsca nie istnieją. Także tak samo jak z innymi produktami mięsnymi, tak samo z kiełbasą robię w ten sposób, że wkładam je do tego pieca na około 40 minut na 90 stopni. To tylko o to, żeby się one żeby ich nie upiec, tylko żeby się podsuszyły, osuszyły, przepraszam, i lekko podgrzały. Zaletą tego to nie tylko to, że ona tutaj mi się dobrze osuszy, ale to, że to mięso się trochę podgrzeje i je wkładamy ciepłe do nagrzanej już wcześniej wędzarni. I nie ma tu takiego szoku termicznego i wtedy to mięso nie poci się, co nie jest oczywiście dobre do wędzenia, bo takie mięso spocone to przyciąga dużo smoły i potem jest gorzkie
i czarny. Także ja co muszę zrobić? Ja to te mięso w tej chwili położę na te kratki. No i oczywiście każdą kiełbasę trzeba nakłuć albo igłą, albo wykałaczką w dwóch miejscach, tak żeby powietrze, które się będzie rozszerzało podczas wzrostu temperatury, nie rozerwało nam jelita. Także w tej chwili się biorę za to, nakłuję, wsadzę do pieca, no i potem idzie do wędzarni. Wędzarnia już jest ciepła. Oczywiście jak to wszystko będzie uwędzone, to wrócę i pokażę. Na razie. No proszę, wszystko gotowe. Uwędzone, wyparzone. Parzenie robię właśnie tak samo jak z boczkiem czy z szynką. W wodzie o około 80 stopni, tylko że to nie jest zwykła woda. Ona, jak mówiłem, ma jeszcze tam majeranek, nie kminek, tylko rozmaryn, trochę ziela angielskiego, no i liście laurowe. Tak, żeby ta woda nie była taka, żeby to nie była sama woda, żeby ona nie wypłukiwała tych smaków z tej kiełbasy. Także jest w tej chwili, ona tutaj leży, trochę się ostudzi i zaraz idzie do lodówki. No to jest w tej chwili tutaj u mnie godzina 3:20 po południu. Także wyrobiłem się całkiem nieźle. Cały dzień nie padało, a strasznie, że miało padać. Także miły dzień pracy, miłe efekty. Jak widzicie, szkoda, że nie mogę Was zaprosić na degustację, no ale może kiedyś. Także dziękuję bardzo za uwagę. A jeszcze Wam zrobię do tego taką małą niespodziankę. Także zaraz dołączę. Tylko skończę najpierw tą sprawę z kiełbasą. Trzymajcie się, na razie. A tu oto, żeby Wam pociekła ślinka, posyłam zdjęcie mojego ciasta, mojego eksperymentu. Niby to ma być jabłecznik, ale jako że w ogrodzie moim jabłek nie mam, to zrobiłem z czegoś innego. Mam tutaj natomiast sporo tego owocu, to tu się nazywa karambola, po angielsku starfruit, nie wiem jak po polsku. I jest też smaczne i kwaskowe. Także mówię, zobaczę, co z tego wyjdzie. No i powiem Wam, że wyszło wspaniałe. Takie same jak jabłecznik, a może nawet i lepsze. Też się z Wami nie mogę podzielić, ale jak mielibyście dostęp do tego owocu, to radzę to zrobić. Tak samo jak z jabłkiem. Zetrzeć, wymieszać z cynamonem, na ciasto kruche i do pieca. Co jeszcze chciałem powiedzieć? Tak od serca. Tak naprawdę wszystkim, szczególnie tym, którzy jeszcze nie potrafią, radzę nauczyć się być samodzielnym i niezależnym, szczególnie niezależnym od systemu. System ten nie jest dla nas dobry. On ładnie wygląda, niby fajnie działa, jest wygodny, jak wszystko jest w porządku. Ale jest on jednocześnie narzędziem kontroli. I ci, co mają w ręku to narzędzie, mogą ten system rozkręcać, ale mogą i przykręcać. A człowiek, który ma mniej więcej umiejętność zachowania się w trudnych sytuacjach, to z kłopotami niewielkimi, ale przeżyje i jakoś sobie da radę. Natomiast ci, co nie, no to będą mieli bardzo poważne problemy. Także ja widzę świat ogólnie, że idzie w bardzo złym kierunku. Katastrofa, jeśli nadejdzie, to będzie taka, jakiej świat jeszcze nie widział. Ale z drugiej strony, jeżeli nie nadejdzie, to nie ma problemu. Wszystko fajnie, ale ucząc się przetrwania w trudnych sytuacjach, człowiek będzie mógł żyć bez katastrofy, ale z dodatkowymi umiejętnościami, czyli same korzyści. Ale jeżeli nadejdzie,
no to będzie ciężka sprawa. A szczególnie w miastach. W miastach i dla ludzi, którzy nie mają żadnych umiejętności przetrwania w trudnej sytuacji. To jest tragedia. Także polecam, naprawdę to nie jest trudne. Nie wymaga aż tak dużo pracy. Podstawowe zdolności przetrwania w ciężkiej sytuacji. Podstawowe jak zrobić chleb, jak zrobić sobie mięso, jak zdobyć to, jak zdobyć tamto, jak gdzieś sobie uprawić jakieś podstawowe warzywa, jak filtrować wodę. Jak ktoś ma jakąś jeszcze opcję, no to energię słoneczną czy jakąś inną, żeby można mieć chociaż jakieś podstawowe rzeczy tej energii. Także moja filozofia to jest z reguły taka. Ludzie mi mówią, że ja jestem jakimś fatalistą, że ja widzę tragedię, że świat idzie. Nie to, że widzę, tylko po prostu to są fakty. To jest... A poza tym to jest cykliczne. Świat czasami dobrze działa, czasami źle działa. Także ja mam taką prostą filozofię. Jeżeli ja patrzę się na wszystko i widzę, skąd idzie cios i jak mocny jest, no to przynajmniej jak nawet nie mogę go zatrzymać i nie jestem w stanie wiele zmienić, to przynajmniej mogę zrobić unik, jeżeli wiem, z jakiego kierunku on idzie i jaki on jest. Także ten cios może mnie dotknąć w ucho, ale nie da mi prosto w nos. I o to tutaj chodzi. Wiem, że świata nie zmienimy, ale możemy się znaleźć dobrze w skomplikowanej sytuacji. Także tym optymistycznym akcentem kończę i życzę Wam wszystkiego najlepszego i do zobaczenia.